Dzisiejszy odcinek będzie trochę polityczno-społeczno-kulturowy. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku Jak to daleko w Tadżykistanie. Dzisiejszy odcinek będzie trochę polityczno-społeczno-kulturowy, tak żeby troszkę przybliżyć Wam tło Tadżykistanu, władzy tutaj. No i tak sobie pobajdurzymy. Rzecz jasna, żeby była jasność. Cześć, hello, żeby była jasność, moi drodzy. Dzisiaj opuszczam to malutkie miasteczko na P i jadę w stronę Duszanbeku. Do Duszanbeku mam 370 km, coś takiego, czyli no powiedziałbym daleko. Prawdopodobieństwo, że tam dojadę, jest wysokie, jakbym wziął transport po prostu zorganizowany. Oczywiście takiego transportu nie będziemy brać, przynajmniej postaramy się nie brać. Będziemy spać gdzie popadnie, znaczy gdzie popadnie, no gdzie sobie wybierzemy. No, więc ruszamy. Noclegu nie ma, nic nie ma. Śniadanie jest zrobione, więc siła jest. Idziemy. Na wylotówkę kawał drogi, więc muszę troszkę przybutować. Może uda mi się takiego Damasa złapać, czyli taką lokalną tutaj taksóweczkę, żeby się przebić na wylot przez miasto, no bo nie ma co ukrywać, z 3-4 km, a nie ma co butować. Pozdrawiam panią Beatę Monikę z Warszawy, która ma 40 parę lat i która była w tym hostelu, w którym ja byłem teraz, ponieważ babcia, po prostu droga Beato Moniko, cię pokochała. Pokochała cię jak córkę. Jak opowiada o tobie, to normalnie ze łzami w oczach, że wyjechałaś. No i babcia po prostu chyba nas Polaków bardzo mocno pokochała, bo mi przyniosła całą taką miseczkę orzechów i mówi: masz orzechy, synu, jak będziesz jechał, to sobie zjesz, bo jak ty teraz nie wiesz, gdzie będziesz spał, to ty sobie zjesz. No niesamowite, aż mi się taka łezka mi się zakręciła wokół. Oczy szeroko otwarte, pulpetino rządowy ochroniarz tutaj. Proszę bardzo, na jakiej posiadłości Pulpetino rezyduje? Można? Można, tylko trzeba chcieć. Dokładnie, Pulpetino. Ten pan w czarnej kurtce mówi do mnie: Damasa bierz, 4 ładuj, numer 4 i wyjeżdżaj za miasto. No i tak zrobię, no. Dwa ichniejsze to za transport 80 groszy, coś takiego. Nie było to takie proste, żeby złapać, ale się w końcu udało złapać. Wszyscy na bazar, tylko nie ja. No. Dojechaliśmy na ostatni przystanek, a teraz wypadałoby się przebić jeszcze dalej na zewnątrz, na koniec miasta. Tutaj można wziąć taksóweczkę. Tutaj chłopaki od razu, wiecie, do stolicy was zabierają. A gdzie dusza zapragnie? Możesz jechać nawet lądem do Sudanu, jak się zechce. Wiecie co? Nie powiedziałem wam troszkę jeszcze o kraju. Tutaj w kraju rządzi od 94 taki człowiek, który nazywa się Rahman. I ten Rahman od 94 jest cały czas na stołku. Wszystkie wybory prezydenckie wygrywa za pierwszym razem. Dlaczego? Dlatego, że nikt inny z kandydatów nie ma takich jaj i takiego poparcia wśród Tadżyków. Rahman zaprowadził pokój. Jak zaczniecie grzebać, no to zobaczycie, że tutaj w Tadżykistanie była naprawdę gruba wojna domowa. A powiem wam tak, wojna domowa jest 10 razy gorsza niż wojna między dwoma różnymi krajami. No bo najgorzej, kiedy swój swojego bije, a inaczej to, jak wiesz, bije sąsiada. No ja wiem, w sensie sąsiada w kraju obok. Ja wiem, że jedno i drugie niestosowne, ale naprawdę wojny domowe, gdzie nie spojrzysz, to jest jedna wielka tragedia. I druga kwestia jeszcze bardzo ważna w tym wszystkim, że w tych wojnach domowych
no były dwie strony. W sensie strona rząd, tak jak to zawsze bywa. Rebelianci, którzy chcą przejąć władzę, no i rząd, który chce zachować pokój i władzę. Ale trzeba zaznaczyć, że Tadżykistan to jeden z najbiedniejszych krajów w Azji Centralnej. No i teraz pytanie, jeżeli wojna trwała kilka lat, to skąd oni mieli hajs na to? No i odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli trwa wojna i są na to pieniądze, nie wiadomo skąd, no to jakiemuś krajowi, jakiemuś mocarstwu, w tym przypadku nie ma co ukrywać Rosji, zależy na tym, żeby mieć rękę na pulsie. I to jest dość ciekawy przykład politycznych zagrywek, gdzie Rosja daje pieniążki zarówno stronie rządowej, żeby walczyła, i również w stronie rebeliantów. Czyli dwie strony, które się biją, mają pieniążki od jednego, powiedziałbym, sponsora. No i one się biją, a Rosja trzyma po prostu rękę na pulsie. Później jeszcze wam opowiem, dlaczego tak się dzieje. Ale teraz musimy, moi drodzy, troszkę tutaj ogarnąć temat i złapać stopa. O, jakie budynki się tego budują. Może ja tutaj powinienem mieszkanie kupić, żeby mnie tam jakiś Paweł z Tadżykistanu nie przyjechał. Pamiętacie sytuację w Polsce, taką głośną sytuację w Polsce, kiedy irański tirowiec jechał z Iranu, wiózł towar i w Polsce zepsuła mu się ciężarówka, była zbiórka na ten samochód i w ogóle. Wyobraźcie sobie, że spotkałem w hostelu brata gościa, dziennikarza, który to upublicznił w Iranie. Później zrobił też dokument, który został puszczony na TVP, chyba 1, jak dobrze pamiętam. Poznałem jego brata. No, pogadaliśmy sobie. No widzicie, świat jest mały. Świat jest mały. I nie jest czarno-biały. Świat nie jest zero-jedynkowy. Naprawdę jest tutaj tak dużo koneksji, zawirowań. Jest taki chaotyczny, często nieprzewidywalny. Jest dziwny, a zarazem interesujący dzięki temu. Tutaj w Tadżykistanie no się nie przelewa, ale takie Audi A6 na alufelgach z silnikiem 2,8 to i w Polsce swoje kosztuje. Koleżka przynajmniej osła i taczkę ma, a za koleżką jest billboard i tam właśnie jest aktualny prezydent Rahman. I tego typu billboardów nawet na wygwizdowiu jest cała masa. Po co? To jest marketing. To jest marketing, to jest tworzenie więzi, to jest tworzenie takiej komórki patriotyzmu w Tadżykach. Zresztą pokażę wam te wszystkie billboardy, jak będę jechać i uda mi się włączyć kamerę, bo nie zawsze to jest takie proste. Proszę, elo Rahman, dziku. Czarinka! Czarinka! Misiulka! Oj, biedna Czarinka sobie tutaj na wylotówce. Czarinka! Psiunia mała. Przyznam szczerze, że dość często widać takie opuszczone budynki, jakieś restauracje, ktoś biznesiki miał, jakieś hostele, ale umówmy się, no Tadżykistan nie jest topową destynacją turystyczną, no i tutaj utrzymanie po prostu tego typu przybytków, no to jest trochę trudne. Z drugiej też strony trzeba nadmienić, że tego typu przybytki to też idealna inwestycja na to, żeby wyprać brudne siano. Szeryf z Podlasia. Pa, para, pa, 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 pa. Pif, paf.
Drodzy podróżnicy, to już ten czas, by łapać i wyciągnąć kierowniczego kciuka do tej oto pięknej, zacnej, błyszczącej maszyny. Czy ta maszyna się zatrzyma? Czy ona się ostawi? Mamy 10% szans i niestety nie. Kolega zabrał i kolega zaproponował nocleg od razu. Mówi, dawaj na jeziora jedziemy. Ja mówię, na jeziora nie. Odmówiłem, po prostu odmówiłem. Chociaż przeważnie tego nie robię, ale też mam taką zasadę, że jak idę w podróż, że już jak jadę, no to w pierwszej godzinie mojej podróży nigdzie nie zostaję, bo w takiej sytuacji to ja bym w ogóle z tej podróży w życiu nie wrócił. A serię to byście oglądali 100 odcinków na jednej serii z jednego kraju, jak mnie zapraszają cały czas. Cały czas to może nie przesadziłem, ale często. Mi chyba się dobrze z twarzy patrzy, nie wiem, ale to może wąsa podkręca, jak się dobrze z twarzy patrzy, to będzie się lepiej patrzyło. I tu się podkręci, i tam się podkręci. Jaka bemka pojechała! No, tutaj fura za furą konkretna, ale no muszę pójść tam troszkę. Co to jest za zawijas? Muszę stanąć jakoś tak, żeby mnie było widać. Moi drodzy, udało się złapać taką marszrutkę tutaj trochę na kilka kilometrów. Nie wiadomo na ile, znaczy wiadomo na ile. Oni jadą aż do samej stolicy. Ale ja nie chcę jechać do stolicy na strzała, bo to mija się z moim celem, z moją filozofią, więc podjadę z nimi z jakieś 50 km. Rzecz jasna odpłatnie, bo to jest, wiecie, oni po prostu tak sobie tutaj pracują, że jadą do stolicy, a na drugi dzień będzie wracać ze stolicy, też zbierać ludzi. I sobie za 50 km wyskoczę. Postój na zakup pomidorków. Drzwi się otwierają automatycznie. Pomidorki różne są, zielone, czerwone. Jakie chcesz, na reklamówki. Skolko одна torba? Nie. A одна пакетка? Po 10. Все понятно. Swojski pomidor z pomiędzy gór. Proszę zobaczyć, Pamir. Słuchajcie, pamiętam taki rower u siebie na wsi, okolicy Czeremchy, Podlasie. I kiedyś byłem taki mały, że nie byłem w stanie nogi przez ramę przerzucić. To co robiłem? Wsiadałem pod ramę i tak pedałowałem. Pamiętam te czasy. Najgorsze było, jak wiecie, jak noga się oślizgnęła, jak już byłem starszy, no i jak upadłem na ramę. Mężczyźni zrozumieją ten ból, kobiety może nie tak bardzo. Nie dałem rady jechać dłużej tą marszrutką. Szmateks mi jest potrzebny. Szmateks, bo muszę kurtkę kupić w jakimś tym. No i ponoć są dość popularne. Tam chyba jest szmateks nawet, ale na razie nie mam energii. Salam alejkum. Czy ja wam wspominałem, jaki jest ustrój polityczny tutaj? Wspominałem, że mamy Rahmana jako prezydenta, który jest już na stołku 29 lat, ale nie wspominałem o tym, że tutaj w Tadżykistanie nie ma kalifatu. Kalifat to jest państwo islamskie, czyli ustrój polityczny stricte islamski. Tutaj władza polityczna to jest jedno, a islam, religia, wierzenia, tradycje to jest drugie. I powiedziałbym, że to jest idealne rozwiązanie dla krajów, w których mamy islam. Bo jeżeli damy kalifat, no to będziemy mieć sytuację, powiedziałbym, skrajną, taką jak na przykład w Syrii,
taką jak na przykład w Iraku, w którym od tego kalifatu próbują odejść. Oficjalnie niby odeszli, niemniej jednak z tym odejściem można polemizować. Wszędzie tam, gdzie te zasady są tak po prostu, powiedziałbym, momentami dla nas Europejczyków totalnie niezrozumiałe. Ale pamiętajcie, nasza prawda jest nasza, ich prawda jest ich. Ich jest dobra, nasza jest dobra. To, że nam coś się nie podoba, nie oznacza, że jest złe. No bo to po prostu, słuchajcie, są inne czynniki. Woda z gór płynie w mieście, tylko takiej nie pijemy, bo będzie sraka. A tutaj mamy co? Tutaj mamy ule, mamy miód. Tam krówka się pasie. Życie. Pan mnie zapraszał na herbatę, ale odmówiłem. Jak to nie ja? Ogólnie nie odmawiam, ale ja mam jakąś taką intuicję do ludzi, jak od razu czuję. W sensie nie chodzi o intencję, on krzywdy nie chciałby mi zrobić. Nie o to w zupełności chodzi. Chodzi bardziej o to, że jak czasami ludzie zapraszają mnie na herbatę, żeby pogadać, to faktycznie chcą pogadać, ale są tacy bardzo natarczywi, tacy, wiecie, że normalnie jak na wywiadzie cię wypytają o wszystko, a to jest niestety, trzymajcie się panowie, ja bym z wami tą marszrutą tutaj nie dojechał już kolejnych 10 km, się spociłem jak, o kurde, polar po prostu aż mokry. Chodzi o to, że niektórzy ludzie po prostu jak spotkają mnie na drodze, i to nie tylko w podróży, to też bardzo często w Polsce, jak mnie spotkają widzowie, to mnie dopytują: kierowniku, to. Boże święty. I ja wtedy uciekam, no bo kurczę, jak ktoś cię tak mieli, jak maszynę, no to nie chcesz po prostu być w tym miejscu i uciekać. Naturalne, prawda? Dwie koleżanki idą. Czy ktoś z was zastanawiał się... Proszę, w sumie może inaczej. Proszę otworzyć mapę, spojrzeć, gdzie jest teraz kierownik, odnaleźć Tadżykistan i pomyśleć przez ten odcinek, jaki będzie kolejny kraj na drodze kierownika. Na razie nie zdradzam. Niech to naturalnie później krok po kroku wyjdzie. Zobaczcie, w rejonie Pamiru dość charakterystyczna konstrukcja. No to jest nic innego jak chleb. Zobaczcie, jak ciekawie zrobione. Ułożone kamienie. Nie ma tutaj żadnej zaprawy. Tutaj zaprawą jest glina. Ale glina nie jest zaprawą, która ma stricte utrzymać te kamienie razem ze sobą. Ona ma bardziej po prostu wypełnić te po prostu przestrzenie, żeby aż tak wiatr nie leciał. A tutaj już taka fachowa dobudówka, żeby można było więźbę dachową położyć. A później blachę. Blacha. To jest życie. Kto ma blachę? Kto ma blachę, ten wygrywa. Eternit do kitu. Rakotwórczy. Dla dociekliwych proponuję wygooglować oto właśnie miejscowość. Salam alejkum. Babcia Wiera po lewej szła. Na stopie patrzcie, ile papryki. Papryki od groma. Kierownik sobie siedzi. Szefu, salam alejkum. A tutaj koleżka osiołka. Może ja faktycznie osiołka powinienem kupić. Bym sobie takim osiołkiem zasuwał. Elo mordo. Może ja od niego odkupię. Fajny, no. Średnio bym w przeciągu dnia robił z 20-30 km, tak jak kiedyś na jedwabnym szlaku robili. To by się zgadzało. Ale wtedy w podróży byłbym pewnie z 2 lata, jak na ośle. Proszę zobaczyć, ile śniegu już w górach, na szczytach. To są mniej więcej 3,5 tysięczniki. A tutaj nic innego jak winogrona. Póki stoję, łapię stopa. O, łapię stopa.
to z tymi winogronami to bym wam coś powiedział. Złapie, nie złapie. Nie złapałem. Z winogronami coś bym wam powiedział. A w sensie nie powiedział, tylko powiem. Tadżykistan jest takim ciekawym krajem, bo tak, mamy tutaj islam, ale mamy ten islam, w którym alkohol piją. Bo nie można powiedzieć, że islam pozwala pić alkohol, to jest haram, czyli zakazane. Więc w islamie jest zakazane, ale społecznie ludzie piją alkohol, piją mocne trunki, piją piwo i naprawdę to widać. Nie jest to takie, wiecie, przykitrany taki underground, tylko po prostu są konkretne miejsca, normalnie wchodzisz z ulicy i sobie możesz dudnić ile chcesz. Społecznie akceptowalne, nieakceptowalne, w zależności w jakiej rodzinie jesteś, ale ludzie normalnie, Tadżycy normalnie lubią alkohol. I to jest po prostu, i to jest prawda. Lubią sobie wypić.